Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Niezmiernie jest mi miło zaprosić Was na kolejny film z cyklu Polaków Gitarowe Rozmowy. Jest to odcinek nagrany we wrześniu ubiegłego roku na targach Guitar Summit w Niemczech, w miejscowości Mannheim. Na tych targach, jak wiecie, było bardzo dużo polskiej reprezentacji. Największe polskie stoisko miała firma Roof Guitars, którą ostatnio bardzo wspieram, bo idea tego, co robią, mega mi się podoba i ogólnie myślę, że czas zacząć wspierać polskie produkty gitarowe, dlatego chociażby pick-upy Vermilion, dlatego chociażby gitary Mensinger, dlatego chociażby właśnie innowacyjne gitary Roof Guitars. Oczywiście zapraszam na wszystkie materiały, które gdzieś tam już były nagrane na temat Roof Guitars. Będą to zarówno króciutkie shorty, będą to zarówno recenzje, rozmowy, relacja z fabryki, ale dzisiaj wywiad z wdową, z osobą bardzo ważną w tymże przedsięwzięciu, osobą odpowiedzialną za to, co się gitarowego tam dzieje. Nie jest to oczywiście jedyna osoba, która jest tam bardzo odpowiedzialna za wszystkie rzeczy, bo wszyscy pracujący w Roof Guitars są oczywiście bardzo odpowiedzialnymi osobami, czego nie do końca można było oczywiście zobaczyć, co oczywiście nie do końca można było zobaczyć na tych targach, gdyż poza tym, że było to największe stoisko z polskich stoisk, wcale nie było małe, porównując do różnych wielkich firm, no to działo się tam bardzo dużo. Konkursy graniowe z Piotrkiem, generalnie było jeszcze tak, że można się było napić dobrego alkoholu, dobre piwko i tak dalej. Była naprawdę bardzo wesoła, fajna atmosfera i no myślę, że chłopaki zostali zapamiętani, ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze w tym wszystkim są gitary, które robią, o których mam nadzieję, że troszeczkę więcej usłyszycie w tym roku na kanale. Bardzo chciałem podziękować patronom kanału za to, że umożliwili mi wyjazd do Niemiec i zrobienie dla Was kilku relacji, kilku materiałów z tych targów. Z tego co kojarzę, to chyba jest jeszcze jeden materiał, który ukaże się w lutym jako ostatni. Też będzie to oczywiście cykl PGR i znowu polska firma, więc mega robotę robicie dla tego kanału i mega robotę patroni robią dlatego, żebyście wszyscy mogli oglądać ten kanał i odcinki, żeby gitara, że jest najważniejszą ze sztuk, szło to wszystko w świat. Bardzo dziękuję. Oczywiście namawiam wszystkich również do wspierania, na różne formy tego wspierania. Namawiam również wszystkich, już nie będę tego przerywał, do tego, ażebyście po pierwsze zostawili łapki w górę, po drugie, żebyście komentowali, po trzecie, jeżeli nie subskrybujecie, jeżeli jesteście w tej części ludzi, która ogląda ten kanał bez subskrypcji, zostawcie tego subika, będzie mi bardzo miło, jeżeli to się wydarzy. Może na 10 lat w kwietniu 30 000 zostanie przekroczone, byłoby fajnie, a do końca roku 100 000. Niemożliwe, ale dajcie radę. Słuchajcie, sprawa jeszcze jest następująca, którą chciałem powiedzieć i wyjaśnić. Odkryłem już, o co chodzi z tym dźwiękiem. Dźwięk w tym materiale jeszcze nie będzie najlepszy. Co prawda nie będzie też najgorszy. Mikrofony Rode, które używam, mają funkcję nagrywania same z siebie do środka tego, co się dzieje i to nagrywanie jest bardzo dobre. Niestety sygnał, który wy słyszycie, myślałem, że jest dokładnie taki sam, okazuje się, że nie. Jest to sygnał, który wchodzi w kamerę, jest to sygnał, który kamera kompresuje z wyjścia tego mikrofonu i dlatego jest zebrane bardzo dużo różnego tła, ale z drugiej strony no nie da się ukryć, że mamy do czynienia też z oddaniem atmosfery tego nagrania, znaczy, że nie da się ukryć, że w tym nagraniu jest również oddana atmosfera targów, hałas, który tam jest. Jeszcze kilka mam tych wywiadów nagranych w taki sposób, że nie do końca właśnie wiedziałem, jak to wychodzi, ale wszystkie nowe wywiady, które powstaną w tym roku, będą już, obiecuję Wam, z tym dźwiękiem, który nagrywa to Rode i to naprawdę jest bardzo dobry dźwięk. Więc wybaczcie, są napisy w językach w ogóle, angielskim, ukraińskim, białoruskim, czeskim, słowackim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim,
chyba to są te. Więc możecie szerzyć tą wiedzę na znajomych w innych krajach. Już przenosimy się do Mannheim, już gadamy z wdową. Pozdrawiam całe Roof Guitars i na pewno jeszcze tam się pojawię nieraz właśnie u nich. Trzymajcie się, dziękuję bardzo, że oglądacie. Konkurs z Wamplerem. Konkurs do wygrania jest Wampler. Pamiętajcie o tym, że ten Wampler jest do wygrania i dużo różnych innych nagród, o których jeszcze nie wiem, jakie one są. A jeszcze jedna oczywiście rzecz, zanim rozpoczniemy, bardzo przepraszam, że przedłużam, ale nie chcę potem przerywać tego wywiadu, a rzecz jest bardzo ważna. Taki oto Triple Rec Wamplera, jest to główna nagroda w konkursie graficznym, którego jeszcze nie ogłosiłem, ogłoszę go w momencie, jak będzie test tego efektu, tam wszystko powiem, ale jak oglądacie to gdzieś tam później, to oczywiście wkleję link, a dla wspaniałych moich patronów w tym miesiącu zabawa jest taka, że wrócił do puli nagród Amplify TT, więc Amplify TT jest generalnie do zgarnięcia jako urządzenie grające i można, wiecie, wspierając też brać udział w zabawach. Już naprawdę przenosimy się tam, gdzie się musimy przenieść. Sorry, że tak przedłużam, no ale ja zawsze tak przedłużam. Podobno jak jest długo, to jest lepiej. Jestem na wciąganiu jak ty. Jedziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ze mną wdowa. Wdowa jest najmilszym człowiekiem, jakiego znam. Jego dowcip po prostu jest jak biały puch. Nie, różowy raczej, nie? Tak patrząc tutaj na to, co się dzieje dookoła, to taki różowy bardziej, prawda? Biały to by był wciągający, a różowy to taki... No właśnie, różowy taki bardziej, nie możemy powiedzieć jeszcze, 25 sekund jeszcze nie możemy powiedzieć co, bo nam, wiesz, wytną reklamę z filmu, a po co nam to, nie? Jak wrażenia po trzech dniach targów? Dzisiaj widzę, tutaj jest tak troszeczkę jakby spokojniej, mamy takie relacje, tutaj wiesz, różne filmy, tutaj tu się dużo działo, dzisiaj się dzieje mniej. Jak ci się to widzi? Po roku, jakbyś porównał z zeszłym rokiem? Jakbym to porównał z zeszłym rokiem. No w zeszłym roku na pewno mieliśmy dużo mniejsze stanowisko. W zeszłym roku mieliśmy stanowisko typu samoróbka, czyli zbiliśmy sobie po prostu kilka desek do kupy, powiesiliśmy kilka lampek, telewizor i wiesz, no trzeba było jakoś sobie poradzić. Słuchaj, tak? też było dobrze. Oczywiście, no przygotowaliśmy to, wiesz, z pełną pompą na to, na co nas było w tamtym czasie stać. Zrobiliśmy to najlepiej jak się dało. Na dzień dzisiejszy mamy troszeczkę większe stanowisko, teraz to jest 8x4x4, czyli tak dosyć pokaźnie. Przywieźliśmy prawie 25 gitar, 23 dokładnie. Zrobiliśmy to w taki, no mówmy się, odjechany sposób, no bo jest tutaj jednak trochę, myślę, że nieszablonowych wyróżniacie kolorów. się na tle dość konkretnie. No, zwłaszcza, że jesteśmy też na samym wejściu. Dosłownie tego nie widzicie tutaj, ale po naszej prawej w tym momencie znajduje się wejście na targi główne i no po prostu nie sposób jest nas ominąć, więc jakby robiąc wielkie różowe stanowisko, jesteśmy w stanie przykuć uwagę praktycznie każdego. Pierwszego dnia jeszcze mieliśmy taki pomysł, rozdawaliśmy na wejściu czapki. Czapeczki. Tak. Pierwsze 100 czapek, które mieliśmy, po prostu rozdaliśmy ludziom. Łącznie przywieźliśmy ich chyba z 500 sztuk, więc tak naprawdę one się rozchodziły tak stopniowo z dnia na dzień. Czyli generalnie cały Mannheim teraz będzie chodziło w waszych czapeczkach. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko ludzie z Mannheim, Roof gitar w szkołach i wiesz, na placach zabaw. Bo tak a propos szkoły, to był tutaj taki facet, który mówił, że jest nauczycielem i zainteresował się właśnie kupieniem takiej gitary do uczenia po prostu dzieciaków. Chciałby mieć dla siebie po prostu, bo stwierdził, że jest to po prostu fajnie wykonany instrument i jemu by się przydał taki do prowadzenia zajęć. Ale co, zwrócił uwagę na to, że to jest, wiesz, instrument, który będzie stabilny, który nie będzie musiał, jak będzie gdzieś tam jeździł z miejsca na miejsce, no, ten setup się nie będzie zmieniał? Czy po prostu co mu się spodobało tak naprawdę? To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ludzie zazwyczaj nie zwracają w ogóle uwagi na to, z czego to jest zrobione. W sensie, dopóki my o tym nie wspomnimy, dopóki nie wiedzą, dopóki my o tym nie wspomnimy, tak naprawdę ludzie nie są za bardzo zainteresowani, z czego to jest zrobione. To jest taka trochę zależność, że jeżeli chcesz, żeby coś, jeżeli chcesz mieć coś fajnego... Znasz go, bo on tak się kręci tu koło. Znam człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjdę do was. Też powiem parę słów. Dobrze, proszę bardzo. Trudno. Tak, więc... To był Rafał oczywiście. Wracając do tematu,
ludzie dopóki nie wiedzą tak naprawdę z czym mają do czynienia, a jest ich tutaj całe mnóstwo, powiedziałbym, że pewnie 90% osób, które tutaj przyjeżdża, nie za bardzo ma pojęcie, kim my jesteśmy, no bo umówmy się, no jesteśmy bardzo młodą firmą, 2 lata na rynku, z czego tak naprawdę teraz pierwszy rok mamy takiej pełnoprawnej produkcji, to w zasadzie jakby na to nie spojrzeć, to po prostu ludzie są zainteresowani, najpierw po prostu przykuwa w uwagę kolor, potem jakby malowanie na tych gitarach, bo staramy się to robić w jakiś taki najbardziej możliwie odjechany sposób, żeby trochę przyciągnąć wzrok, żeby przyciągnąć uwagę. To stanowisko też jakby już sam jego rozmiar przykuwa trochę zainteresowanie, ale prawda jest taka, że ludzie nie do końca chcą wiedzieć, z czego instrument jest zrobiony, do momentu, aż się faktycznie nie zagłębią w to, czy im się podoba, jak on brzmi, czy to siedzi w ręku, czy to fajnie oddaje rezonans, czy no mówię, dopóki nie poznają samego instrumentu, to nie za bardzo ich to obchodzi, z czego to jest zrobione, czy ten setup będzie stabilny, czy nie, no bo mówmy się, w gitarach elektrycznych dużo jakichś innowacji teraz nie zrobimy. No, powiem Ci, że no jak tutaj się tak przeszedłem, no to tych innowacji takich, że myślimy, że być może nie zrobimy, to gdzieś tam troszeczkę jest, no, to wiesz, jakieś troszkę inne mostki. Tak, tylko w tym szaleństwie, wiesz, te bananowe fre, wiem, o czym mówisz, tak, widziałem no, to. Takie, wiesz, no, ludzie próbują, nie? Cały czas kombinują. W tym całym szaleństwie musi być gdzieś metoda. Powiedziałbym, że można próbować odkrywać wszystko na nowo, ale przeszedłeś się tutaj, też widziałeś. Ciężko jest zrobić innowację w gitarze, mając gitarę w określonym kształcie i nie robiąc z tego czegoś dziwnego. Te wszystkie firmy typu... No to kto to jest? To nikt. Nikt ważny. Te wszystkie firmy, które robią... No dobrze, już chodź do nas, bo przecież już po prostu chodź już do nas, tak, wejdź, tak, to jest właśnie on, tak, to jest on. Nie chciałem. To jest najpoważniejszy wywiad w historii, jaki przeprowadziłem, a tutaj jakiś hip-hopowcy jacyś się pałętają. To jest w ogóle najpoważniejsze 5 minut w tym tygodniu dla mnie. To też prawda. Słuchajcie, staramy się jak możemy, nie? Naprawdę, mam nadzieję, że po nas tego nie widać. Kontynuuj. Tak. Więc patrząc po takich firmach jak na przykład, nie wiem czy kojarzysz tę amerykańską firmę Ethereal, która robi właśnie karbonowe gitary. Nie. Oni robią takie kosmiczne produkcje typu 10, 12 strun, ale oczywiście 12 w tym takim pełnym setupie, jeśli chodzi o szerokość gryfu, a nie 12 tak jak konwencjonalnie się to robi, wiesz, po strunach parami. Ktoś to może w ogóle złapać? Są ludzie, którzy to kupują, tak? Oni robią jakieś takie przecudaczne historie. Mi się osobiście te gitary podobają, ale to nie ma nic wspólnego z konwencjonalną gitarą elektryczną. I ludzie na przykład, zdarzyło nam się, że komentują to w ten sposób, że fajnie, że udało nam się zrobić jakąś odmienną technologię, ale jednak zamkniętą w tej formie takiej standardowej gitary. Wiem, że to jest bardziej modernistyczny kształt, że tu się pewne rzeczy zmieniają. Mamy te głębokie cutawaye, wysokie dostępy do progów, te sportowe gryfy, dosyć cienkie. Tak naprawdę tym razem zrobiliśmy jedną bardzo ciekawą historię, że ja po to sięgnę, żeby coś tam dwa zdania powiedzieć. Ale wiesz, tak jak ostatnio też nawet rozmawialiśmy, jak gdzieś tam u mnie byłeś, wiesz, odbierałeś te gitary, no to się wydaje, że to jest nowoczesny kształt, ale no, wiemy też, że to są nawiązania do pewnych gitar, tak? Gdzieś tam jakiś stary ESP Horizon, gdzieś tam jakieś, wiesz, były takie próby też Ibanezów z tymi takimi dłuższymi, wiesz, spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. To nie jest tak prosto, tak jak powiedziałeś, wymyślić coś nowego. Tak, nie? Więc tak. Chodzi o to, że ciężko jest redesignować kształt, który istnieje w świadomości użytkowników przez wiele lat. Tak jak na przykład, no umówmy się, zrobienie fałki, czyli tego, wychodząc na przykład od standardowego, klasycznego kształtu Gibsona Flying V, jak dużo można w tym kształcie zrobić? No są firmy, które pokazują, że można zrobić dużo, ale jeżeli chcesz to zatrzymać w tych takich w miarę standardowych, klasycznych ramach, no to byłbym daleki od powiedzenia, że ta innowacja w kształcie jest zdrowa. W sensie, no niektórzy pewnie to lubią, żeby te gitary
były dziwne, długie. No Karl Sanders kiedyś miał taką fałkę od KXK, która on jej nie woził ze sobą na koncerty, bo ona w case'ie była większa od niego. Znaczy nie, no tutaj jest, wyhamować, nie? Tutaj na przykład fałka z takim waszym nowym modelem, który tutaj dopiero teraz pokazaliście, tutaj rzeczywiście jest bardzo poważne nawiązanie do właściwie wszystkich rodzajów Flying V od Gibsona, przez BC Richa, przez Jacksona, wiesz, wszystko to gdzieś tutaj jest, ale jednocześnie ten kształt nie jest chamsko rażący, tylko jest cały czas siedzący. Ta gitara jest zrobiona tak, jak powinna być zrobiona fałka, nie? Jakbyś chciał fałkę, która jest trochę inna i cały czas... Tak, ona jest dosyć wysmuklona. Ktoś ostatnio zarzucił, że ona jest zbyt podobna do ESP Vulture. Niekoniecznie bym się z tym zgodził, bo ta gitara po pierwsze była asymetryczna, po drugie no dla mnie ten Vulture jest brzydki jak noc, a ta jest jednak mimo wszystko... Może przez to, trochę przez ten tutaj taki zadziorek, bardzo nie? Możliwe, może to jest to, co wiesz. No, w każdym razie, wiesz, no, nam się to podoba. Czy będzie się podobało potencjalnym użytkownikom, no to zweryfikuje oczywiście czas. To jest model, który został wyprodukowany tak naprawdę we współpracy z zespołem, który teraz będzie u nas zakontraktowany. Oni chcieli ten kształt V, więc no, musieliśmy troszeczkę pozmieniać plany produkcyjne, żeby wdrożyć go jeszcze przed summitem. Te gitary dla nich wkrótce powstaną, trochę będzie więcej prasówki na ten temat. No ale jeśli chodzi o, mówię, o innowacje, no to tak naprawdę co my możemy zrobić? No, my chcielibyśmy budować konwencjonalne gitary w nowoczesnym stylu, czyli tak jak mówiłem, ten wysoki akces do progów. No i właśnie tutaj chciałem Ci przerwać, bo to, co zrobiliście w tym miejscu, to już wiesz, w filmie, gdzie tam te gitary, o nich opowiadam, to, co jest zrobione w tym miejscu tego instrumentu, jest to mega konkretna innowacja na tle innych producentów. I tutaj przychodzi to, wiesz, w jaki sposób ta gitara jest zrobiona, tak, że właściwie nie jesteście ograniczeni w tym miejscu łączenia. Nie ogranicza nas tak naprawdę grubość tego łączenia. Dokładnie tutaj, o tym mówię, tak? Tutaj można by się pochylić nad tym tematem na chwilę dłużej, dlatego że grubość tego połączenia gryfu z korpusem w gitarze elektrycznej, ona troszeczkę mogłaby zapracować, tak? Jeżeli mamy drewno, które nie będzie za bardzo zanosiło tych obciążeń, jeżeli będą struny jakieś może grubsze nałożone czy coś, no to faktycznie te gitary drewniane mogą tego nie znieść. Tutaj też mamy ten garb zrobiony, on może nie jest koniecznie wypadkową tego, żeby pogrubić to miejsce, tylko chodziło o to, żeby trochę bardziej odwzorować to, jak się dłoń tam układa, no, żeby... No wiesz, on wchodzi idealnie w ten opuszek tutaj, tak? No, dokładnie. Są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którym się to nie podoba. Nie, no w niczym to w ogóle nie przeszkadza, nie? No wiesz, też kto tak gra, no wywaliłeś kciuk jak fruszciantę, więc wiesz, no umówmy się. No. Mówisz o takim bardziej graniu, tak? Tak. Ale mogliby się to zrobić cieniej? Znaczy, wiesz co, no zrobiliśmy to cieńsze na przykład w 7 teraz, bo stwierdziliśmy, że spróbujemy, będziemy teraz robić nową iterację do tej 6. Będziemy troszeczkę zmieniać pewne rzeczy. Teraz już nie będziemy robić podwójnie zaoblonego korpusu z tyłu, czyli płytka od elektroniki, ona już po prostu będzie płaska, bo w tym momencie ona ma jakby follow z tego kształtu korpusu. Tylko to produkcyjnie jest po prostu gigantyczny overkill, spędzamy na tym znacznie więcej czasu niż powinniśmy, bo tak naprawdę tę płytkę moglibyśmy kupić włókno węglowe, wylaminować je sobie po prostu w płaskie płyty, powycinać je na CNC i mieć to po prostu zrobione w powtarzalnej ilości. A tutaj tak naprawdę zawsze to trzeba wylaminować osobno, trzeba zrobić do tego osobny foremnik. Każda gitara tak naprawdę wymaga odrobinę więcej uwagi do tego miejsca. Oczywiście fajnym featurem jest to, i tego na pewno nie będziemy zmieniać, że te płytki są na magnesie. Że mamy tam bardzo łatwy akces do tego. To tak właśnie, jak chcesz to otworzyć, to zawsze jest ciężko, ale ogólnie nie otwiera się to w bardzo skomplikowany sposób. Elektronikę próbujemy robić najschludniej, jak się da. Trochę No też jest progres z tymi pierwszymi instrumentami, które gdzieś tam widziałem, no to tu jest, wiesz, jest trochę progresu. Powiem też, Ci tak, tak naprawdę przy 2 pick-upach i 4 kablach to ciężko jest coś sknocić. Mamy bardziej zaawansowane historie do zrobienia. Na przykład, wiesz, tutaj spróbujmy się pochylić nad Fishmanem na chwilę. No dobra, pokaż. Gdzie masz batery paka, tam masz akumulator, masz całe sterowanie do ładowania tego. Do tego wszystkiego masz jeszcze 2 potencjometry z push-pullem i selektor. No i tutaj zrobić porządek w kablach, no to powiedziałbym, że to jest płytkę, ja będę trzymał gitarę. Możesz tak, no dobra, mów. No tak. Żeby zająć się czymś takim, żeby to wyszło w jakiś taki w miarę fajny sposób, no to nam trzeba faktycznie trochę głowę nad tym pochylić na parę minut.
i zrobić to schludnie na tyle, żeby potencjalny użytkownik potem nie kłopotał się z tym, żeby na przykład, nie wiem, wymienić te pick-upy, żeby wyjąć potencjometr. No, masz gitary na serwisach, widziałem, byłem u Ciebie parę razy w firmie, więc wiesz dobrze, jak to wygląda. Jak otwierasz Ibaneza kolejnego z rzędu i wyciągasz z niego makaron i po prostu, wiesz, no, trzeba wymienić switcha. Na jakichś cieniutkich kablach, które się rwą przy wyciąganiu i tak dalej, nie? Tak, o to chodzi. A to jest gitara, bo wspomniałeś, że ona jest z akumulatorem, tak? Tak. Można ją ładować tutaj przez USB? Tak, to jest gniazdo, sobie dorabiamy, po prostu wiercimy dziurę w tej płytce. To gniazdo służy tak naprawdę do tego, żeby sobie tutaj podpiąć kabelek. To jest cała ta płytka sterująca tym zasilaniem. I tu jest akumulator po prostu. No fajne rozwiązanie, nie? Tak. Ile wytrzymuje taki akumulator? Sprawdzaliście? Nie sprawdzaliśmy. Pewnie ale jest to dłużej niż na przykład 9V bateria, czy? No, raczej tak, dlatego, że 9V ona ma jakąś swoją określoną pojemność, te akumulatory pewnie robią trochę większe. Musiałbym to sprawdzić w specyfikacji, bo tak jakoś zawsze możesz ją doładować co koncert i się nigdy nie martwić, że ci to prawda jest taka, że możesz po prostu sobie tak, dokładnie, to ładować codziennie. Znaczy oczywiście, wiesz, jak ładujesz codziennie, jak ładujesz często, to jest trochę tak jak z telefonem, jak zostawiasz go na noc na ładowarce, ta bateria po prostu się szybciej zużywa. Ale no, wymienić potem sam akumulator, no myślę, że to jest kwestia lat, żeby on się zużył do tego stopnia, żeby się nie nadawał do użytkowania, więc myślę, że to jest taka historia przy aktywnych pick-upach w tym momencie, gdzie można by spokojnie odejść od tych baterii 9V. Oczywiście są ludzie, którzy się będą czuli pewniej na baterii 9V, no bo wiesz, baterię 9V po prostu wyciągasz, wyrzucasz i zakładasz nową. Miałem kiedyś ziomka, który na zasilaczu jechał 18V, nie? Miał taki specjalny kabel, do którego miał taśmą klejącą, wiesz, doklejony po całości kabel od zasilacza podłączał. I wiesz, no Steve Vai w tym swoim dżemie jednym ma bodypacka od Line 6 wmontowanego w korpus, żeby mu się kabel nie ciągnął na pasku. A, czyli od razu ma budowane... Z tyłu tutaj normalnie ma wywaloną dziurę i tam po prostu to jest spięte z gniazdem od razu. Dobra, bo trzymasz w ręku cały czas tą gitarę, o której Nie, odłożyłem, ale mogę ją sięgnąć. To weź tam... Zrobimy podmiankę, tak. Proszę bardzo, pokaż do kamery. Tak. Ile waży? 1,4? 1440 gramów. Gitara, którą... No tak, teraz jest po całym dniu targu. A, że brudna pewnie... to trochę więcej, tak? Tak, pewnie to została wypaciana rękami. W każdym razie udało nam się zredukować masę, to jest pusta skorupa karbonowa. Nawet na gryfie jest pusto? Gryf też jest pusty, zrobiliśmy cieńszą podstronnicę, wzmocniliśmy kewlarem boki przy klejeniu, żeby się nie rozjechała. Do tego jest założony ultralekki pick-up, lace devbucker. Mostek też jest bardzo lekki, bo to jest na pojedynczych siodełkach Hipshota. Klucze kupiliśmy też jakieś ultralekkie od Schallera. Kiedyś Gotoch robił takie fajne klucze, które się nazywały Gotoch Stealth, ale wycofał je z produkcji i już nie można ich kupić. A te są na jednej linii, że tak wyglądają? Są na jednej linii, ale to nie jest jedna podstawa, nie? Nie. To jest w ogóle nasza modyfikacja, bo one są dwudziurkowe, ale uznaliśmy, że no tak będzie nam po prostu bardziej komfortowo to zrobić, więc sobie je spasowaliśmy, żeby były skręcone po 2 klucze jedną śrubą. Czy w tej gitarze dobrze myślę, że nie ma pręta? Nie, w tej gitarze nie ma pręta. Czyli generalnie ta gitara trochę udowadnia to, że gitara z włókien węglowych jest na tyle sztywna, że pręta nie musi być? Czy... Znaczy nie świrujmy, wiesz, bo... Czy jednak wolelibyście w nią gdzieś tam jakiś pręt włożyć docelowo? To jest prototyp. Docelowo chcielibyśmy założyć do niej pręt, tylko z tym prętem też musimy pomyśleć, czy chcemy użyć konwencjonalnego, dwustronnego pręta, czy znajdziemy może jakiś lżejszy. Kiedyś próbowaliśmy prętów aluminiowych, takich z Light Blue Fury. No to pręty aluminiowe się w tym kompletnie nie sprawdziły. Okazało się, że te pręty można giąć w palcach, więc wiesz, jaki jest sens w założeniu pręta, który jest mniej sztywny od samego gryfu? On nic nie robi, więc wiesz, tutaj mam sposób już na to, jak założyć ten pręt, żeby nie zalewać gryfu. Już to sobie wymyśliliśmy, robiąc tę gitarę, więc myślę, że kolejna wersja będzie ważyła pewnie trochę więcej, bo myślę, że postaramy się ją zamknąć tak w 2,25, może coś w tych okolicach. No i spróbujemy z tego zrobić po prostu taki model użytkowy do kupienia. Tutaj wiesz, to jest też trochę dziwnej historii, bo to jest 7, więc mamy jeden klucz więcej, jeden wózek więcej, trochę szerszy pick-up. Czyli 6 można byłoby zrobić też troszeczkę... 6 zrobiliśmy Telecastera z jednym pick-upem, takim singlem od Lace'a. No to ona wyszła około 1200 gramów. Pięknie. Kurczę. Dobra, a czy jest zapotrzebowanie na takie lekkie gitary? Nie wydaje mi się. W sensie pewnie są ludzie... bardziej takie projektowo, wiesz, co można wyciągnąć i zrobić z waszej
instrument? Czy... To jest jakaś taka historia, którą chcieliśmy po prostu pokazać, bo ludzie nas często pytają, czemu gitary z włókna węglowego, które jest takie sztywne, czemu nie produkujemy ich tak naprawdę z pustych, lekkich. Odpowiedź jest prosta, bo nie chcemy, bo chcemy robić normalne gitary, w sensie fajnie, że mamy ten alternatywny materiał, ale nie próbujemy z nikim kruszyć kopii, po prostu chcemy mieć gitarę, która gra tak jak gitara. Nie chcemy, żeby to był dziwoląg, żeby to jakoś odstawało od wszystkiego innego, no bo wiesz, ludzie są do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, jakby do drewna też są przyzwyczajeni. Tutaj można też wrócić do tego, że dopóki komuś nie powiesz o tym, że ta gitara jest zrobiona z włókien węglowych, to nikt się tego nie skapnie i nawet nie będzie szukał tej dziury w całym. Tutaj od razu będzie wiedział, że coś jest, nazwijmy to, nie tak. Tak, wiesz o czym mówię. Tak, zdecydowanie. No chodzi o to, że wiesz, w ogóle ultralekkie gitary mają też ten problem, że na przykład bierzesz taką gitarę na pasek, próbujesz zabędować dźwięk. Przez lata przyzwyczajasz się do będowania w taki sposób, że masz trochę takiej przeciwwagi w gitarze po prostu ze względu na jej masę i tak naprawdę w tym momencie będując na takiej bardzo lekkiej gitarze podnosisz całą gitarę do góry zamiast podciągać strunę. Wiesz, trochę trzeba zmienić technikę grania do tego, ale prawda jest taka, że no wiesz, no, rynek pewnie zweryfikuje, czy zapotrzebowanie na to jest, czy go nie ma, ale na ten moment no, powiedziałbym, że nie czujemy takiego jakiegoś wiesz, oddechu popytu. Wiesz, dwie rzeczy widzę, które być może mogłyby być jakimś tam targetem. Gitarzyści, którzy grają na weselach 8 godzin i potrzebują lekki instrument. Nie sądzę, żeby musiało być to akurat 1,5 kilo. No i nie wiem, latanie w samolocie, gdzie musisz, wiesz, ograniczyć bagaż w jakimś tam sensie. A z drugiej strony ta gitara bierze się i tak się bierze ją do środka. Nie, nigdy. Nigdy? Nigdy. Przynajmniej w sensie widziałem ostatnio jakiegoś znanego gitarzystę, który wrzucił zdjęcie, że wziął gitarę na pokład, ale gitar ja przynajmniej z moim całym koncertowym doświadczeniem nie przypominam sobie, żebyśmy brali cokolwiek do góry. Jeździło wszystko zawsze wrzuca się case'a po prostu na bagaż nadany i gitara leci po prostu tak jak każdy inny bagaż. Dobra, a teraz tak, bo macie nową zupełnie, no trochę tańszą serię, tak? A, tak, to jest też dosyć istotna historia. Chcesz Rafał pogadać o tym? To będzie taka gitara? Tak, to będzie taka gitara. Rafał gada? Masz ochotę? No to chodź. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Zapniesz się, czy mam cię zapiąć? Zapnij mnie, Ksanty. No zapnij się, na gitarę trzymam. Droga jest. Chociaż tania. Ta jest tania. Dzień dobry, witam wszystkich. Rafał. Zrobimy sobie z szefem zrobimy sobie bliższy kadr. Logo już było. Cześć. Cześć, to jest Rafał, znacie Rafała oczywiście. No dobra, i o co chodzi z tymi tańszymi rufami? O ile one są tańsze, dlaczego są tańsze i wiesz, talk to me. Słuchajcie, no więc tak, cała idea polega na tym, że tańsza seria jest po prostu, nazwijmy takim modelem trochę produkcyjnym. Zawsze mamy w stoku 1-2 sztuki z każdego koloru. Mamy do wyboru tak naprawdę tylko i wyłącznie kolory. Mamy tutaj, nazwijmy to prostsze wykończenie, bo to jest satynowa farba i dostępna jest chyba w 7 kolorach: niebieski, różowy, czerwony, żółty, czarny, szary i w tym roku mamy Demon Pink, czyli taki super jasny. Demon Pink się nazywa, pokażę wam. To jest limitowana edycja tylko na ten rok, która jest po prostu związana z naszym hasłem do końca tego roku, czyli Pink is New Black. Pink is New Black, because dobra. it is New Black. Więc tę gitarę też można kupić. Ale to jest taki kolor, który jest już jakoś tam fabrycznie, czy musieliście go specjalnie dobierać, mieszać jakoś te farby? Wszystkie kolory mamy zmieszalni, więc to, ale to jest kolor tylko na ten rok, później nie będziemy pewnie do niego wracać, więc kto jest zainteresowany, można śmiało łapać i to w tej samej scenie co wszystkie inne. No i cała seria Master polega na tym, że ma tak, jest zwykły Rufane Plain, biały, czarny osprzęt zawsze i zawsze set Seymourów, Duncanów, Sentinel Nazgul i tyle. Czarny Richlight z markerami, heksami pełnymi białymi, więc specka jest zawsze taka sama. Jest po prostu tylko uproszczone w produkcji, uproszczone w wyglądzie, one lecą możliwości customizacji. Dokładnie, one są robione przez tych samych ludzi, na tej samej produkcji, w tym samym miejscu, z taką samą jakością, starannością, tylko po prostu jest zamknięta specka, co nam
nam ułatwia trochę, nazwijmy, zarządzanie produkcją, przez co byliśmy w stanie zejść ceną niżej. No i cena za to jest 1950 euro netto, czyli to jest 2400 brutto, co daje nam jakieś ile? 11, 10 z hakiem, coś takiego. No dużo. No nadal dużo, no ale to jest mimo wszystko customowy instrument. Oczywiście, że tak. No. Tej samej jakości, co Dużo, profesory. ja już nie wiem liczyć tutaj, wiesz, to w życiu takich sobie pieniędzy nie widziałem. No to jest naprawdę wysoka półka i jakość jest ta sama, co w profesorach, tyle, że po prostu jest A czy to jest tak, że bo jak rozmawialiśmy, nie wiem kiedy tam, z pół roku temu, jak jeszcze nie prowadziliście tej serii, to mieliście do tej serii zrobić specjalne, trochę inne wypełnienie. Z tego co mówisz, zrezygnowaliście chyba nie, to jest po prostu roof and plain, czyli zwykły biały, też tutaj nie po prostu nie ma możliwości zmiany na inny. To jest taki uniwersalny, dobrze brzmiący. Moski są hipshotowe, czy nie? Cały czas hipshotowe. Więc znaczy, właściwie poza wyborem koloru, wykończenia glosu i tak dalej, jest to normalny roof, tak? Dużym tak naprawdę podrożeniem jest kustomizacja właśnie. Rozmowa z klientem, co i jak, więc tutaj upraszczamy to jest po prostu instrument dostępny z półki, w prostej konfiguracji, powtarzalny, dlatego byliśmy w stanie zejść ceną niżej. No i jakie wrażenia? To jest seria Master, tak? Bo mamy 3 serie, bo nie wiem, czy Wdowa już tłumaczył, o co chodzi w seriach. Czytałem, że jest profesor, doktor i master i właśnie tego doktora nie czaję. Dobra, chyba było profesor wcześniej, miał być master. Nie, był profesor i doktor wcześniej, mastery wprowadziliśmy teraz, więc idąc od jakby najbardziej dostępnej gitary, mamy serię Master, czyli to są zamknięta specka, dostępne gitary z półki. Seria Doktor to jest zamknięty konfigurator, czyli to, co jesteśmy w stanie wyklikać na stronie. W ogóle od paru dni mamy nową stronę, nowy konfigurator. Zapraszamy, można przyjść, poklikać sobie, zobaczyć jak to wygląda. No i mówiąc wprost, no to na przykład serią Doktor będzie gitara, która ma dowolny kolor, tak? Możecie wybrać sobie dowolny kolor z palety RAL albo dowolne wykończenie. Dodatkowo wprowadzimy w najbliższym czasie jeszcze kilka takich wykończeń niejednolitych, czyli na przykład będzie można wziąć na przykład transparent carbon w podstawowej wersji albo nie wiem, jakieś dodatkowe wykończenia, które zaproponujemy, plus pełna gama doboru osprzętu, czyli nie wiem, możemy wybrać inne klucze, inny mostek. A w tej serii też na przykład jest tak, że jest jeden rodzaj czarnego Richlightu? Nie, w Doktorze już możemy wybrać sobie 2 Richlighty, jest Maple Valley, czyli klon albo ten czarny. Możemy wybrać dowolny kolor osprzętu, pick-upy, wszystko. Przepraszam. Czyli to jest tak jakby już, no mamy dużo customowych opcji, ale nadal nie możemy jakby tak rozwinąć się i szaleć za bardzo. No i później wjeżdża seria Profesor i seria Doktor zaczyna się od 2500 euro netto. Czyli 500 euro drożej za to, że możesz sobie zmienić co chcesz praktycznie, gdzie później opcje zmian wcale nie są takie drogie, to jest dopłacasz po kilkadziesiąt euro za jakieś zmiany, ale masz pełną opcję modyfikacji i w samym już pakiecie standardowym masz więcej pick-upów do wyboru, możesz wybrać niektóre rzeczy. No i później wjeżdża nam seria Profesor, no i Profesor to jest tak naprawdę sky is the limit, tam już wjeżdżają opcje typu nie wiem, różne rodzaje karbonu, karbonowe bursty, prześwitywania, jakieś porąbane malowanie, nie wiem, wyściełanie tkaniną dowolną, tak jak na przykład, czyli floral patterny, jakieś forge carbony. Chyba wtedy ona nie była skończona, pokaż ją tego floral patterna, bo ona chyba wtedy, jak ze sobą rozmawialiśmy, to ona chyba nie była do końca to jest tak naprawdę prototyp, który był zrobiony dla mnie, jak wszyscy już wiedzą od lat, jestem fanem gitar Stevie'ego Vai'a, jamów i to jest jakby nasza wersja floral patterna i to jest faktycznie tak jak u niego, a oni wzięli po prostu zasłonę i przykleili ją na gitarę, a co my zrobiliśmy, to wzięliśmy też zasłonę w kwiaty, tylko zalaminowaliśmy ją jako pierwszą warstwę, później jest normalnie karbon, no i dodatkowo są takie opcje, jak tutaj widzicie, jest karbonowy burst, czyli burst zamiast farbą jest zrobiony, tak, to jest ten forged carbon, z tyłu tak samo całe jest prześwitlone
świtującym Forged Carbonie. No tu jest jeszcze opcja, że mamy lakierowaną podstrunnicę, to był jakiś eksperyment, mamy markery swirlowane, to jest dużo takich bajerów, no i od tego jest seria Profesor, że tam po prostu rozmawiamy z klientem, w cenie jest też kilka darmowych konsultacji z wdową, gdzie można siąść sobie pogadać przez telefon i naprawdę wypracować to. Obrażanie wdowy jest w gratisie, ale tylko dwa... Insulting.com, tak jak to było? Usługi insultingowe. Więc mamy 2 insulty w gratisie do gitary każdej. Później trzeba dopłacać 100 euro za insult. No i tu możemy naprawdę już pokombinować jakieś dziwne opcje, typu, nie wiem, niektórzy zamawiali u nas na przykład, nie wiem, wyższą podstrunnicę, tak, żeby była opcja wsadzenia pick-upa MIDI, jakieś pick-upy te... Jesus, jak się nazywały te pick-upy, te, co zamawiamy od tego typa, te takie... No takie, wiesz, te... Z Indonezji, co idą do nas. Sustainery, no, te wszystko, już za dużo tego w głowie. No, w każdym razie mówię, w Profesorach sky's the limit, no. Siadamy, rozmawiamy, jak coś jest do zrobienia, to możemy to zrobić po prostu. Okay. Teraz jest pytanie, bo teraz tak, czy szef, a chociaż nie, bo już widzę, że nie, więc moje pytanie już na trochę zostało odpowiedziane, bo przez chwilę myślałem, że to jest jedyna gitara, jaką w tym momencie macie, która jest zrobiona z Floyd Rosem. Ale tam zauważyłem teraz, tak, że jest jeszcze druga, bo to teraz jest nowa opcja w gitarach. Mamy Floyd Rose, do tej pory był to stały mostek, teraz idziecie coraz bardziej w ramach potrzeb, tak? No, jesteśmy młodą firmą, tak? To nie jest żadna tajemnica, więc wypracowaliśmy sobie pewien standard, doszliśmy w tym do perfekcji i teraz poszerzamy gamę, teraz dodajemy, bo tak naprawdę każda taka zmiana, no to są dodatkowe godziny, dziesiątki godzin pracy i prób. No tak, ale jak już wiesz, jak już raz to zrobicie i będzie pracowało, dokładnie no to tak. już potem z racji na to, jaką macie technologię też produkcji tych gitar, będzie też coraz łatwiej tak dokładnie, naprawdę. Więc nie? mamy wprowadzone na ten moment już Floydy i Evertuny, tu akurat nie przywieźliśmy żadnego Evertuna. True Temperamenty mamy wprowadzone już. Teraz będą wjeżdżać zwykłe tremolo. Tremolo zwykłe też. Zwykłe tremolo, tak, będzie. No i co? No i niedługo będziemy jeszcze wprowadzać, to już też jest prototyp tutaj, gdzieś na tej lekkiej 7, multiskalę. No i parę innych rzeczy też mamy w planach. No więc to wszystko się będzie działo w przeciągu pewnie roku, półtora, no. Bo to zajmuje jednak trochę czasu. U nas trochę, przez to, że my produkujemy to w formach, że to jest laminowane, to wprowadzenie niektórych zmian wymaga po prostu zbudowy nowej formy, więc to zajmuje troszkę więcej czasu. No ale wszystko to krok po kroku wprowadzamy. A jak ogólnie wrażenia po targach? Jak ci się, jakbyś porównał z zeszłym rokiem, wiesz, jaki odzew teraz ludzi, no wiesz, zabawa była tutaj przednia, nie ukrywam, że każde wejście tutaj kończyło się bardzo, bardzo fajne stoisko i wiesz, super. No nie, naprawdę, kto nie był, niech żałuje, było grubo. Nigdzie tak nie było jak tutaj i bardzo fajnie, bo myślę, że ale no jak wiesz, no byłeś w zeszłym roku, jesteś teraz, jakbyś sobie to porównał, wiesz, jaki jest odzew ludzi, jaki jest odzew lutników i tak dalej, opowiedz trochę o tym. Znaczy, no, po pierwsze same targi są w tym roku większe, jest więcej ludzi, większe obłożenie, bym powiedział, targów. No, my mamy sami większe stanowisko, trochę większe fajerwerki, stoimy na samym wejściu, dosłownie przy głównym wejściu, więc każdy, kto przychodzi na targi, przychodzi przez nasze stanowisko, więc automatycznie ten ruch jest większy. No i też my urośliśmy jako firma, rozpoznawalni się staliśmy bardziej, więc sporo ludzi przychodziło, żeby po prostu konkretnie zobaczyć nas, a i też dużo innych firm, zarówno produkujących osprzęt, nie wiem, wtyczki, pick-upy, ampy i tak dalej, a również produkujących gitary przychodziło do nas, żeby zobaczyć, co to jest, z czym to się je i tak dalej. No a po 7 przychodzili też na imprezkę, bo jak wiadomo, my kręcimy najlepsze imprezki na targach. Silent disco, Guitar Battles, artystów zapraszaliśmy, tak, więc no... Nie no wiesz, duże przedsięwzięcie, jest tak, dużo, wiesz, dużo się dwa neurale, wiesz, cały stół mikserski, żeby zrobić imprezę, do Silent Disco, wiesz, całe pudełko słuchawek, 500 czapek, koszulki. To jest światowy poziom, prawda, w tym momencie. Chciałeś to zawsze tak zrobić, no, znaczy, idziesz, wiesz, nie idziesz po bandzie, nie zatrzymujesz się wiesz i działa. Ja nigdy nie ukrywałem, że ja nawet nie startowałem do Polski, ja startowałem na świat. No dokładnie, no. Naszym celem jest świat, no i staramy się
robić to na tyle na światowym poziomie, na ile jesteśmy w stanie. No. Dlatego też idziemy z takim rozmachem. Tak, więc z nim zaczęliśmy. A tą gitarę wam powiem tak, to była jedna z pierwszych gitar, jakie zobaczyłem na tych targach. Tak jest. Bo oczywiście stanowisko, poza Przemkiem Druszkowskim, z którym przyjechałem, no to stanowisko Rafała Wdowy i chłopaków było tym, które mnie tutaj najbardziej interesowało, bo są to moi ziomkowie po prostu. Od wielu lat się znamy i to jest po prostu coś, mnie jarają te gitary. Przyszedłem do nich i to stało na pierwszym miejscu i ja się od razu zakochałem i to jest gitara, którą chciałbym, żeby była moją sygnaturą, ale to się nigdy nie stanie. Never know, you never know. No wiesz, chyba że pójdę na te moje lekcje gitarowe i nagle zacznę tak grać, że stwierdzisz, nie no dobra, sorry, Xanty, to jednak dam ci 10 000 i weź tą gitarę ode mnie. Nie, naprawdę, słuchajcie, miłość od pierwszego wejrzenia to jest właśnie ta fałka. Przetarty leciutko gdzieś tam karbon, pomalowany na taki, wiesz, różowym, nie wiem czy to jest różowy metalik, transparentny, różowy. Zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Ona to się fajnie też zgrywa z tymi naszymi tłami, tak wiesz, jest w całości tego wszystkiego, co tu się dzieje, ale no naprawdę. Wy z Przemkiem przyjechaliście tutaj? No, wiesz co, ja przyjechałem z Piotrkiem do gitary.pl, a Przemek przyjechał z Anglii z drugiej strony, okay. No ale no ja zawsze przyjeżdżam, wiesz, no zawsze przyjeżdżam z Przemkiem na stanowisko i jemu pomagać, wiesz, no bo on ma jednak trochę mniejszy. Ale do Polski teraz jedziesz normalnie? Teraz tak, do Polski wracamy, no. Więc to jest właśnie to. Słuchaj, no czego życzyć? Żebyśmy się za rok tutaj też zobaczyli. Myślę, że... Żebyśmy w ciągu roku zobaczyli się u Ciebie, wiesz, jeszcze raz i zobaczyli, co tam się dzieje. Zawsze masz zaproszenie. Ja, wiesz, zawsze będę chciał przyjechać, daleko nie jest i jak zwykle trzymam kciuki po prostu. Dziękuję. A o tym to już będziemy musieli porozmawiać. No zobaczymy. Leszek, zdjęcia tej gitary są zrobione? Tak? Dobra. Mogę Ci na razie pożyczyć ją na parę dni. O! Masz case? Co? No? No dobra, no widzicie, i tak się powinno kończyć takie rozmowy. Pa! Chodź wdowa jeszcze do nas. Przyniósł coś tutaj, bo ma ostre narzędzie, to trochę się obawiam, czy dobrze zrobiliśmy, że go... Ale nie, on w ostre narzędzia to jest jeden z najlepszych techników gitarowych na świecie. Bo ty po świecie jeździłeś, nie? Tak, ale to najlepszych niedaleko. Bardzo lubię tych chłopaków. Sandym, już powiedziałem, że pożyczę Ci tę gitarę, nie musisz lizać mu dupy. A nie muszę.